Jedną rzecz chcę bardzo, bardzo mocno tutaj zaakcentować, bo nie chciałbym, żebyśmy popadali w retorykę, która jest absolutnie nieuprawniona. Nie ma wroga. Żadnego wroga dzisiaj nie ma. Jeżeli mielibyśmy jakąś dzisiaj nazwać Rosję, to ja bym powiedział tak, to jest nasz sąsiad, z którym nie we wszystkich sprawach się zgadzamy, na wiele kwestii mamy inny punkt widzenia i pewne działania ze strony Rosji uważamy, że są nieakceptowalne. Ale to nie ma w ogóle mowy o jakiejkolwiek wrogości. Cześć, witam Was moi drodzy. Moi drodzy, nie będzie dzisiaj o Budyniu Kaczyńskiego, czyli o Dudzie, bo o nim już szkoda nerwów i gadać. Mam ciekawszy temat. O Dudzie jedynie mogę powiedzieć tyle, że no, jak pewnie wiecie, nie podpisał ustawy o uznaniu Gwary Śląskiej. No, z jednej strony mu się nie dziwię, bo pewnie bliżej mu do języka rosyjskiego niż do Gwary, którą posługują się Polacy. I tyle na jego temat, może i aż tyle. I przejdźmy do tematu, który dzisiaj, no, można powiedzieć, poruszył niemalże całą Polskę. Oczywiście z wyjątkiem pisowskich hejterów, bo jakoś dziwnie w tym temacie zamilkli. Jak pewnie wiecie, pisowskie szczury no niemalże hurtowo uciekają z tonącego statku o nazwie PiS. Uciekają na wschód, na zachód, no ale raczej do swoich mocodawców na wschód. Moi kochani, Zachód czy Wschód, Europa czy Rosja, koalicja czy PiS, to są wybory, przed którymi staje dzisiaj Polska. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych aferach, które potwierdzają takie właśnie znaczenie, które no, myślę, że ma bardzo duże to znaczenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. I wydaje mi się, że no, każdy szanujący się Polak no, nie powinien dłużej udawać, że tego wszystkiego nie widzi. I dzisiaj właśnie chcę powiedzieć o pisowskim sędzi, hejterze Tomaszu Szmidzie, który wybrał Białoruś. No, poprosił tam o azyl polityczny. No, mogę bić tylko brawo, jednego prawdziwego Polaka z PiS mniej. Pisowski sędzia wybrał wschód. Tam jest teraz jego nowa ojczyzna. Każdy normalny Polak no, wybiera zachód, ale nie o tym. Związany z aferą hejterską w ministerstwie Ziobry sędzia Tomasz Szmidzie poprosił o azyl no, nie gdzie indziej jak na Białorusi. Mocodawców zdrajcy można poznać po kierunku, w którym ucieka. Nie wiem, czy pamiętacie te całe pielgrzymki pisowskich dygnitarzy, którzy jeździli niczym do Watykanu, do samego Łukaszenki. Teraz no, jestem niemal przekonany, że no, załatwiali sobie już, nie wiem, bezpieczny azyl w razie przegranych wyborów. No, pamiętacie też te słowa, no, że Łukaszenka to bardzo ciepły człowiek, że tam nie ma więźniów politycznych, no same ochy i achy i wielka, nie wiem czy odwzajemniona miłość. Jakiś czas temu śmiałem się, jak pisowcy stawiali płot na granicy w Białorusi, śmiałem się, żeby nie robili takiego wysokiego, bo będzie ciężko im uciekać przez ten płot. Wtedy to mówiłem w formie żartów, no ale jak widać te słowa okazały się prorocze, bo tutaj nie ma przypadków.
PiS działał w interesie Rosji, w interesie Białorusi. Członek pisowskiej grupy hejterskiej Prawa Ręka Ziobry prosi o azyl u Łukaszenki i gwiazdorzy w mediach. Ludzie Ziobry zaczynają spieprzać na Białoruś do swoich prawdziwych mocodawców. Jeżeli stanę się uzasadnionym celem dla służb specjalnych, czy polskich, czy amerykańskich, czy brytyjskich, Если я стану целью для польских спецслужб или американских или британских, no to oni załatwiają sprawę w troszkę inny sposób. они решают эти дела немного в другой способ. Czy to wypadek samochodowy, Это может быть автокатастрофа, czy samobójstwo, czy это inne может tego быть typu самоубийство zdarzenie. или другие. I dla mnie powrotu nie ma, jeżeli chcę przeżyć, a jak każdy człowiek chciałbym przeżyć. Если я хочу жить, то для меня возвращение является невозможным. Tutaj pozwolę sobie zwrócić się bezpośrednio do pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki. И здесь я хотела бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту, господину Александру Лукашенко. Bardzo przepraszam za śmiałość, Я очень прошу прощения за мою смелость. ale pozwolę sobie poprosić o opiekę i ochronę Хочу попросить о охрану, о опеку pana prezydenta господина президента i Białorusi. и в целом Беларусь. Zaufany człowiek Ziobry, członek hejterskiej grupy w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwiał sobie nie gdzie indziej jak do swoich mocodawców, czyli na Białoruś. Tomek znany jest z jednej z afer, ale także nosił togę i fioletowy żabot w naszym kraju. Jednak stwierdził, że mu się nie podoba w naszym kraju, więc czmychnie sobie do sąsiada, aby się tam schronić i na wypasie sobie żyć. Właśnie dlatego poprosił o miejsce dla siebie na terenie właśnie sąsiada ze wschodu. Czyli inaczej rzecz ujmując, człowiek Ziobry, tak jak powiedziałam, bohater afery hejterskiej, chodziło tu o szkalowanie sędziów, którzy nie ugięli się przed Ziobrą, okazuje się być białoruskim szponem. Kto mógłby się spodziewać, prawda? To, że człowiek właśnie z tego środowiska szuka ratunku na wschodzie. Ciekaw jestem, kto następny. Sędzia, niech będzie sędzia, Tomasz Schmid, pojawił się w Mińsku w białoruskich mediach propagandowych i przekazał, że złożył wniosek o azyl polityczny na Ukrainie, by jak sam informuje, to jego sprzeciw w związku z polityką Rzeczpospolitej wobec Białorusi i Rosji, jak mu bardzo na sercu leży właśnie Białoruś i Rosja. W swoim przemówieniu Schmid oskarżył Polskę, USA i Zachód o wrogość wobec Rosji i Białorusi. Dobra. Wychwalał Białoruś i Łukaszenkę, oskarżał Zachód o wpychanie Polski w wojnę z Rosją. Obecnie ten, pożal się Boże, sędzia stanie się gwiazdą propagandy Rosji i Białorusi. Będzie prezentowany jako osoba z wewnątrz zachodnich struktur, która uwiarygadnia kłamstwa rosyjskiej i białoruskiej propagandy. Ten typ działania to wyłącznie, może inaczej, te działania, to włączenie się w wojnę hybrydową przeciwko Polsce. To jest najzwyklejsza zdrada Rzeczpospolitej, a ten gość jest zwykłym, pieprzonym zdrajcą swojej ojczyzny. Nie wiem, przed czym uciekał Schmid. W przeszłości podobne czyny wykonywali ci, którzy bali się
odpowiedzialności za swoje działania w Polsce. Nikt przy zdrowych zmysłach nie ucieka na Białoruś, by stać się marionetką w rękach Putina i Łukaszenki. Zresztą pamiętacie tego dezertera, tego wojskowego z tej armii Macierewicza, który zwiał do Łukaszenki, też poprosił o azyl polityczny i kilka, nie wiem czy chyba miesięcy później nagle zmarł w swoim pokoju. Jeśli tak się stanie z tym sędzią, powiem wam, nie będę wcale, ale to wcale tym zaskoczony. Bo za zdradę kraju wszędzie powinno być kara śmierci. Jeśli Łukaszenka ją wykona, czy ją wykona w kraju, by dostał dożywocie, ale jeśli Łukaszenka ją wykona, zasłuży na nią w pełni według mnie. Ten cały sędzia rezygnuje ze stanowiska i prosi Łukaszenkę o azyl polityczny. Schmid pracował w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, kierował Departamentem Prawnym w Krajowej Radzie Sędziów. Jest już na Białorusi i powiedział, że jest zwolennikiem pokoju i dobrosąsiedzkich stosunków z Mińskiem i Moskwą. Sędzia obawia się, że jeśli służby Polski, USA czy Wielkiej Brytanii zajmą się jego sprawą, to mógłby mieć wypadek drogowy lub spotkałoby go co innego. Ja na miejscu tego sędzi bym się bardziej obawiał to, co go spotka ze strony Łukaszenki, jak już nie będzie potrzebny do jego propagandy. Czemu do Państwa przyjechałem? Почему я приехал сюда к вам? Jeżeli chodzi o sytuację w moim kraju, Если речь идет о ситуации в моей стране, jest to wyraz protestu przeciwko temu, jak jest prowadzona polityka Polski wobec Białorusi i wobec Rosji. то это выражение протеста против того, как проводится политика по отношению к Беларуси и к России. Tak jak już wspominałem, moi drodzy, ten Tomasz Schmid, zdrajca, nie sędzia, zdrajca, i to trzeba mówić wprost. Ten zdrajca jest znany z udziału w aferze hejterskiej, w którą w 2019 roku była też zamieszana jego była żona Emilia Schmid. Była sygnalistką, która pomogła ujawnić działanie zespołu ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Ale tak, Schmid, tak jak powiedziałem, uważa Białoruś za bardzo przyjazny kraj. Niektórzy pisowcy Łukaszenkę za bardzo ciepłego człowieka. Tutaj nie powinniśmy być niczym, generalnie rzecz biorąc, zaskoczeni. Jak na tej konferencji propagandowej u Łukaszenki zdrajca Schmid powiedział: Białoruś to przyjazny kraj. Dlaczego do państwa przyjechałem? Jeśli chodzi o sytuację w moim kraju, jest to wyraz protestu przeciwko temu, jak jest prowadzona polityka Polski wobec Białorusi i Rosji. Powiedział Schmid podczas tej propagandowej konferencji prasowej w Mińsku. Przekonywał, że władze w Warszawie pod wpływem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii mają prowadzić kraj do wojny. Schmid wyjaśnił, że jako sędzia badał sprawy m.in. dotyczące policji, wojska i wywiadu. Miał też mieć dostęp do materiałów tajnych i ściśle tajnych, co jest prawdą, bo nie wiem, czy wiecie, że ten zdrajca Schmid orzekał w sprawach wydania poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, w tym o klauzulach NATO Secret i Secret UE. To jak nie wiedzieliście, to już wiecie. I tutaj pytanie do Kamińskiego Ceraty, gdzie był podległy
temu właśnie człowiekowi służby kontrwywiadu, skoro komuś takiemu powierzało się takie tajemnice. I tutaj też nasuwa się pytanie do Kamińskiego i Wąsika. Skoro tak bronili Rzeczypospolitej, to jakim cudem Białorusini zainstalowali właśnie tym dwóm jegomościom tak blisko Ziobry swojego szpona? No w sumie tak, zapomniałem, że wy w tym czasie podsłuchiwaliście Brejzę i panią prokurator Ewę Wrzosek. Nie mieliście czasu sprawdzać prawdziwych szpiegów i prawdziwego zagrożenia dla Polski. A może sami nimi jesteście? Podczas tej konferencji propagandowej odczytał oświadczenie o swojej rezygnacji z funkcji sędziego. Wykazał, że na Białorusi przebywa około tygodnia i obecnie chciałby odpocząć. W rozmowie z przedstawicielami mediów przekonywał, że jest jeden taki polityk, który rzekomo uniemożliwia wciągnięcie w konflikt na Ukrainie. Nie chciał jednak wskazać jego nazwiska, aby nie wyrządzić mu krzywdy. Noż kuźwa troskliwy pochu. Nie potrafię tego skomentować, ale zdaje się, że to był ktoś zaangażowany chyba w te nagonki polityczne za poprzedniej kadencji. Sprawa absolutnie bulwersująca. Jaka jest procedura, jeśli chodzi o dyplomację w takiej sytuacji? Czy coś będziemy robić? O sprawie póki co wiem tyle co pan, bo brałem udział w panelu, a ona wybuchła chyba z godzinę temu. Ale wydaje mi się, że to się... Znaczy jestem w szoku, powiem szczerze. Mieliśmy już poprzednio zdrajcę. Zdaje się, że to trochę podobny przypadek. Kim jest ten zdrajca Schmidt? Był, tak jak wspomniałem, zamieszany w aferę hejterską. Schmidt był sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. To jeden z tych tak zwanych bohaterów ujawnionej afery hejterskiej. Jego była żona Emilia Schmidt, była, to tak powiedziałem, sygnalistką, która pomagała ujawnić działanie zespołu ówczesnego. Wiceministra Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Wulgarny język sędziów skupionych wokół ludzi bliskich władzy w 2022 roku. Schmidt postanowił, że ujawni nieetyczne działania dobrej zmiany. Rozmawiał wtedy z dziennikarzami, potwierdzając istnienie grupy kasta-antykasta na WhatsAppie, gdzie wokół Piebiaka skupiło się ponad 20 sędziów bliskich władzy. Później swoje rewelacje o działaniu m.in. Piebiaka czy jego współpracownika Jakuba Iwańca Schmidt powtórzył posłom ówczesnej opozycji podczas posiedzenia specjalnej komisji w Sejmie. Funkcję dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa powierzono Tomaszowi Szmydłowi, który był sędzią WSA w Warszawie, a od około roku przebywał na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za przelewy z Funduszu Sprawiedliwości Ziobry. Posiada dostęp do wszystkich informacji śledztw Ministerstwa Sprawiedliwości. A zwiał pewnie dlatego, że prokuratura prowadzi postępowanie karne przeciwko Piebiakowi, Szmidowi, Radzinkowi, Nawickiemu, Skowronowi. Moi drodzy, z takimi właśnie prawdziwymi Polakami od Ziobro Kaczyński budował białoruski system sądowy. Ci prawdziwi Polacy z PiS uciekają dzisiaj właśnie na Białoruś.
Także taki mamy mniej więcej obraz pisowskiego patriotyzmu. Nie wiem jak wam, ale mnie się też nasuwa pytanie w związku ze zdradą, ucieczką sędziego Schmidta. Tutaj znowu aktualne stało się pytanie, gdzie się podział Ziobro. W końcu to była jego no niemalże prawa ręka. I tutaj chyba też warto byłoby przypomnieć, że zdrajca Schmidt, który zbiegł do swojego mocodawcy, do białoruskiego reżimu, był dyrektorem Wydziału Prawnego i upolitycznionej KRS. Przed laty był człowiekiem Ziobry, delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości. No i tego no niestety nie rozmydlą pisowcy. No i pamiętajcie, moi drodzy, że według Morawieckiego Bruksela, to jest właśnie Bruksela zagrożeniem dla demokratycznej Europy. I takie plakaty z Morawieckim pojawiły się i wiszą do dzisiaj w całych Węgrzech. Mają wspierać Orbana i Putina w rozwaleniu właśnie Unii i NATO. Tak właśnie ci rzekomi prawdziwi Polacy działają. Powiem wam tak, tylko właśnie takie osobniki, że tak powiem, jak Morawiecki, uderzający w bezpieczeństwo Polski, Polaków, może dawać swoją twarz Putinowi i Orbanowi. Morawiecki spekulant od nieruchomości za kasę sprzeda naszą ojczyznę nawet Putinowi. Zresztą, jak wiecie, uczestniczył bardzo intensywnie swojego czasu, chciał sprzedać polską grupę Azoty Rosji, co mu nie bardzo wyszło, ale nadgonił sobie Lotosem. Tu macie kolejny przykład ruskiej agentury. Europosłowie PiS wspólnie, oczywiście z partią Orbana, nie podpisali się pod dokumentem uznającym Putina za zbrodniarza wojennego, no bo przecież aż tak bardzo krytykować swojego mocodawcy nie mogą, prawda? I tutaj troszeczkę chciałbym przyciąć te żenujące spiny fanów PiS. I tutaj wam przypomnę, moi drodzy pisowcy, sędzia Schmidt był nominowany do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Ziobrę. Brał udział w aferze hejterskiej. Gdy sprawa wyszła na jaw, mocodawcy chcieli z niego zrobić kozła ofiarnego. Zaczął bronić się wydawaniem ich w mediach i to nie w mediach prorządowych, bo wiedział, że z tego nic nie będzie. Poszedł do tego właśnie TVN i Gazety Wyborczej. A teraz uciekł na Białoruś przed odpowiedzialnością. Ten sędzia Schmidt jest żywym dowodem na to, że PiS i jego kolaboranci to regularna ruska agentura. No najwyższy czas, żeby ABW i Agencja Kontrwywiadów wzięły się wreszcie za robotę. Ruskie powiedzenie głosi, że w Polsce łatwiej obalić rząd niż pół litra. No a chyba na to nie możemy pozwolić. Zresztą tych ruskich szponów w Polsce jest od groma. Tam wiecie, oni krzyczą Tusk, koalicja ruskie z Putinem, ale jak się okazuje, przysłowie tutaj się sprawdza, że najgłośniej krzyczy złodziej łapać złodzieja. Czeski wywiad podał listę nazwisk beneficjentów, że tak powiem, listy płac Kremla. I zwróćcie uwagę, kto jest na samym końcu tej listy. I się tak zastanawiam, czemu polskie służby nic w tej kwestii nie robią. Czemu w ogóle jest na ten temat tak cicho? Czyżby, czeskie służby kłamały?
No, odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. No i moi drodzy, standard, zbliżam się już do końca. Standard, nasz inteligent Jasio Kowalski udzielił wywiadu na temat właśnie zdrajcy Szmida. Oczywiście w PiS-ie, no już normą, standardem jest, nie znam gościa, nie wiem kto nie zadaje się z nim, nie mam pojęcia kim jest. Zobaczcie. Sędzia Szmyt, nie zna pan sędziego Szmyta. Prawa ręka wiceministra byłego Piebiaka, ten zaangażowany w aferę Każdy sędzia, hejterską. każdy funkcjonariusz polskiego państwa, który prosi o jakikolwiek azyl znaczy na Białorusi czy Łukaszenki, no dla mnie przestaje być obywatelem polskim. To jest po prostu jakiś skandal. Po prostu to w ogóle nie ma co tutaj A skandalem komentować. było, że on tak awansował i przez Ale mówię, długi nie czas znam- w ministerstwie Zbigniewa Ziobry no, grał może nie pierwsze, ale drugie powiem skrzypce. otwarcie. Ludzie są po prostu ludźmi. Ja mogę komentować postawę obywatela polskiego. Jeżeli obywatel polski chce wyjechać z Rzeczpospolitej, opuścić ją jeszcze do reżimu, który atakuje Polskę, który powoduje ogromne problemy z punktu widzenia bezpieczeństwa w Europie, no to jest człowiek absolutnie bez honoru. No, mam dla niego same złe emocje. A czy to nie jest coś, co powinno zostać wyjaśnione, dlatego że przecież Zbigniew Ziobro, suwerenna Polska, mówiła o zmianie w wymiarze sprawiedliwości. To jest człowiek, który był dyrektorem biura prawnego w nowej upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa. Był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobro. W każdym środowisku znajdują się czarne owce i wśród środowiska medialnego i wśród polityków ważne jest to, żeby na takie czarne owce jednoznacznie reagować. Jeżeli polski obywatel prosi o azyl na Białorusi, to ocena może być tylko jedna, jak najbardziej negatywna i żadnej litości po prostu, jeżeli chodzi o ocenę tego człowieka. Nie znam tego człowieka, po raz pierwszy o nim słyszę, ale bez względu No na jak to, czy to, były... panie To jest pośle? No były przecież mąż to małej Emi. Dokładnie, przecież Przepraszam to bardzo, cała afera ja jakby- hejterska, no to nie śledził pan, przecież mówił pan, że nawet jej nie ma, pan teraz mówi, że nie zna człowieka. Ja się nigdy na temat tej afery nie wypowiadałem, szanowna pani redaktor. No, ale ja nie wierzę, żeby to pan jest nie moja druga wiedział. kadencja. Jasno panie wskazałem, jaka jest moja opinia. Wawrzyka nie znacie, teraz Szmita nie znacie, no. Pani redaktor, panią znam po prostu No bardzo ale dobrze. ja Była pani w na Gazecie Białoruś się nie Wyborczej. udaję. Teraz jest pani w TVP Nigdzie nie Info. uciekam. Nie wiem, czy to jest w ogóle jeszcze oglądana telewizja, natomiast znamy panią bardzo dobrze. Wyraziłem jasno się i zdecydowanie na temat tego pana, którego nie znam, ale jeżeli mówi obywatel polski prosi o azyl, no to dla mnie powinna być w ogóle procedura odebrania temu człowiekowi obywatelstwa, gdyby to ode mnie zależało. Powiem wam tak, no aż chciałoby się krzyknąć na całe gardło, żeby wszyscy usłyszeli: śpieszmy się kochać pisowców, tak szybko proszą o azyl. I powoli kończąc, podsumuję to tak: ludzie Ziobry, ludzie PiS-u szukający azylu na Białorusi, no chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego, w czyim interesie walczono z Unią Europejską i w czyim interesie nadal się walczy z Unią Europejską. A jeśli chodzi o tego sędziego, że myśli, że na Białorusi przyjmą go jak króla i dożywotnio będzie opływał w luksusy, no to bardzo się myli. Tam miesiąc miodowy trwa góra 2 tygodnie, potem się zaczyna proza życia białoruskiego. I tak mówiłem wcześniej, wcale bym się nie zdziwił, gdyby jakby go spotkało to samo, co tego dezertera zdrajcę, który zwiał też i prosił o azyl. Moi drodzy, czy ktoś jeszcze potrzebuje dowodów, w jakiej drużynie jest PiS? To nie tylko wstyd dla Polski, ale realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ilu jeszcze pisowskich nominatów poprosi o azyl na Białorusi? Ile jeszcze tych pisowskich zdrajców ucieknie do swoich mocodawców? Jak zawsze piszcie moi drodzy, co o tym myślicie, jak to widzicie. Mam nadzieję, że tym razem nazwisk nie poprzekręcałem, starałem się, ale jeśli gdzieś poprzekręcałem, to od razu z góry bardzo przepraszam. Powiem wam, że aż się boję, ile tych ruskich szponów jeszcze w polskim rządzie
siedzi, decyduje o naszym kraju. To, że w Konfederacji jest pełno tych ruskich onuc, ruskich szponów, to już jest powszechnie wiadomo, że im bardziej jest właśnie do Rosji niż do Zachodu. Na tym zdjęciu tutaj, to już jako ciekawostka, tutaj macie Brauna z Leonidem Sfiridowem w Moskwie na tle świątecznych dekoracji. Zdjęcie pochodzi z Facebooka Sfiridowa. Jest opatrzone datą 20 grudnia 2018 rok, czyli 3 lata po wydaleniu Rosjan z Polski. Sfirodow to rosyjski dziennikarz wydalony z Polski w grudniu 2015 roku. Jego wydalenie zbiegło się z rozbiciem siatki GRU w Polsce. I cóż mogę więcej powiedzieć? No, z tego to wnioski wyciągnijcie sobie sami, moi drodzy. I zapamiętajcie, moi kochani, tą datę. Na szczęście PiS został odsunięty od władzy. Żywię bardzo wielką nadzieję, że Konfederacja nigdy nie dojdzie do władzy. I nawet jeśli się te obie partie szkodliwe dla Polski się połączą, no nie dojdzie do tego, że wypchają nas na wschód. Pod opieką Rosji byliśmy ponad 40 lat, także ja osobiście podziękuję za braterską pomoc, za braterskie wsparcie. Jednak wolę być na Zachodzie, nie wiem jak wy. Na dzisiaj to tyle, oczywiście tak jak powiedziałem, poprosiłem, piszcie moi drodzy, co o tym myślicie, jak to widzicie. Dla mnie po prostu PiS, Solidarna Rosja czy Konfederacja, wszyscy są naszpikowani ruskimi onucami, po prostu na odległość od nich śmierdzi ruskimi onucami. Takie jest moje zdanie. Także to tyle, dzięki, to taki filmik był na szybkiego, na gorąco, bo ta afera dzisiaj wyszła. Mam nadzieję, że wyszło, że przekazałem wam jakieś cenne informacje. Także dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Za to pisowcy będziecie odpowiadać. Nielegalne podsłuchy, sprowadzenie tysięcy nielegalnych imigrantów, blokowanie pieniędzy z KPO, miliardy na propagandę w TVP, 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, zalanie Polski ukraińskim zbożem, rekordowy import rosyjskiego węgla, nepotyzm, rozkradanie spółek państwa, sprzedaż rafinerii po zaniżonych cenach, okradanie chorych dzieci przez Mejzę, nękanie niewinnych ludzi przez Ziobro i jego klakierów i wiele, wiele innych. Tego Polska wam nie zapomni.